staje mi przed samochodem i zagraża życiu. Ja mam zebranie w tej chwili. Pierwszy raz człowiek przyjechał do stolicy i już aktywiści o przyrodę. I uważa pan, że z centrum będę szła do szkoły na zebranie, tak? Zawsze jesteśmy jakoś normalnie żyjemy. Pytanie, czy pani przyjmuje ten mandat? Nie zapomnę pana do końca życia. Dziękuję. Włącz napisy. Dzięki nim będziesz wiedzieć, co mówią uczestnicy zdarzeń w słabo słyszalnych momentach. Napisy włącza się poprzez wybranie ikony z kreskami lub z literami CC. Miłego oglądania. Jesteśmy pół godziny przed wywiadówkami, ale nie wiem, czy to już jest parking przepełniony. Chyba nie. No może. A, bo tam jest ogrodzenie, już tu nie ma miejsca. Co to jest? No kusi ta trawka, kusi, kurde. No i proszę bardzo. Jest. Tu nie wolno parkować, proszę pani. Nieładnie tak, nieładnie. Pan sobie nie ma gdzie zaparkować jest zebranie. No tak, jest Arkadia niedaleko, wie pani? O, pięknie. Jest takie duże centrum handlowe z dużym parkingiem. Ale tak tutaj dość, to No, nie da się. O, jeszcze tutaj, proszę bardzo. O. Tutaj jeszcze jedna pani. Proszę bardzo. Super. O. Pięknie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pani się dobrze czuje? Przepraszam. A co? Nie zauważyła pani chodnika, trawnika, słupków? Wszystko zauważyłam. No to czemu pani tu wjeżdża? Nie mamy gdzie zaparkować. Arkadia jest dużym parkingiem, proszę pani. Nie zamknęli nic. Gdzie pani wjeżdża? No tu gdzie zawsze. Tu Proszę, nie wolno wjeżdżać. proszę pana. Jak się pani zachowuje? Wstyd to jest. Uczniowie tej szkoły, Wstyd. ich rodzice parkują tu. Od lat rodzice tu parkują? Tak, To taki dajecie przykład dzieciom? tak daje mi przykład. No, fantastycznie. Myśli pan, że pan to zmieni? Zmienię to, tak. Nie zechce pani stąd odjechać i zaparkować w legalnym miejscu? Nie mam gdzie.
W Arkadii jest duży parking. No ja mam zebranie w tej chwili. No to trzeba wyjść wcześniej następnym Nie razem. mam wyjść wcześniej, bo pracujemy, proszę pana. No to trzeba się jakoś inaczej zorganizować, no. No tak nie wolno robić. My wiemy, co wolne, co nie wolne. No to nie wygląda na to. Pani jest bezczelna po prostu. Panie, pan tam pójdzie jeszcze zaraz. Jeszcze, Gdzie mam jeszcze pójść? ktoś podjedzie, to następnego. No podejdę do następnego. No każdemu powiem, co o tym myślę, bo to jest śmieszne po No prostu. dobrze, niech pan mówi. Niech pan mówi, ile pan chce. Doktorze. Zobacz jak jeździ, kurde. Nie, no, Wstyd, no to pan się tak. wstyd. Wstyd. Naprawdę. O, będą wysiadać czy nie? Będą. Tak, filmuję jak popełniają panie wykroczenie, pani właściwie. Tu jest trawnik, chodnik, słupki, pani ominęła. Nie wolno tak robić, proszę pani. Nie, nie jest pani piratem drogowym, jest pani po prostu bardzo no, bezczelnym kierowcą, tak bym to określił. Do piractwa jeszcze trochę. No to mi nie przyszli, Tak? że jestem bezczelny. No, wjeżdżanie po krzaczkach, po trawce, w poprzek, po tym jak ktoś specjalnie postawił słupki tam, żeby może w tę stronę nie wjeżdżać, to naprawdę tutaj wepchnąć się, no to trzeba być bezczelnym trochę, prawda? Nie? Nie mam czasu z panem dyskutować. No ja rozumiem, każdy się śpieszy. Zebranie. Oczywiście, jak każdy. Na przyszłość mam taką dobrą radę, tutaj niedaleko jest duże centrum handlowe z bardzo dużym parkingiem. I tak, i uważa pan, że z centrum będę szła do szkoły na zebranie, tak? No to jest ile? To jest 200 metrów? Nie będzie pani szła 200 metrów? O, jest kolejna tutaj. Mówmy się następnym razem. Postara się pani Postaram bardziej. się, tak. Super. O, tu jeszcze pyk. Ale dzisiaj. To taki jest zwyczajowy parking tutaj? Bo wie pan, no szkoła, no to... A, dobrze. Dobrze. Gdzieś trzeba, dokładnie. O, tutaj pani przyjechała. Tu nie wolno parkować, jest trawnik, chodnik. Bardzo nieładnie. Tutaj pan zakaz parkowania? Widzi pani tam te słupki? Jak pani myśli, jaka intencja była, żeby one tam stały? A, po trawnikach można jeździć, tak? Dobra, nie wiemy, te dinamiki, czyli mają To się nazywa niszczenie roślinności. Fajnie. To jest Pan taki... ma pracę? Mam. No to fajnie, to idź pan. A wy też może pójdźcie do pracy. Może na zebranie. O, to ja też właśnie wyszedłem z pracy. Bardzo brzydko, wstyd. Wstyd. Proszę bardzo, teraz mamy otasiemkowane samochody. Tutaj, tak żeby ta tasiemka na pewno nie odpadła, ale żeby każdy widział,
że trzeba uważać na te samochody, żeby na nie nie wpaść na trawniku, bo tu wielu kierowców wjeżdża, z tego co zauważyłem. No i dobrze jest, żeby te samochody były widoczne po prostu, bo one zajmują trochę miejsca, ale tak jakby energicznie tutaj wjeżdżając, no to można nie zauważyć. No i po to są te tasiemki, żeby to wszystko było dobrze widoczne z daleka. Pięknie. Mówi się panu A co? w życiu? A nie podoba się to pani? Dzwonić na policję? Po co? Po to, że pan to zrobił. Pani delikatniej troszkę to odkręca. Tylko żeby pani posprzątała później. Może pan by się spytał, ile komuś zajmie. Ostrożnie, ostrożnie, bo pani coś uszkodzi. Nie szkoda samochodu, wie pan, a panu szkoda niszczyć komuś zdrowie. Jakie zdrowie? No nic więcej nie mogłem zrobić Wie niestety. pan co, nie dość, że pan przyrodę niszczy, bo takimi taśmami to wie pan, gdzie sobie w majtki wsadzi to. Przecież to pani niszczy przyrodę. No Jezu, wie pan co, na chwilę wjechałam. No to nie ma znaczenia chyba, nie? Panu chyba się w życiu nudzi. Tu jest kosz obok jakby co. No, domyślam się, wie pan, nie jestem niszczę przyrody jak pan. Aha, dobrze. Szkoda by było na taśmę wydać. No po coś te taśmy robią, no. To już pani zostawi. Wie pan co to jest RODO? Proszę mnie nie nagrywać jakby co, dobrze? Bo ja zaraz zadzwonię na policję. Proszę pani, proszę nie wymyślać jakichś dziwnych przepisów. Tak, a pan może znajdzie. Pokazać panu legitymację prawnika? Jak się... Bardzo proszę. No, do widzenia. Do widzenia. No właśnie tędy. Mogą państwo mieć darmowy spektakl. Nie, a to pan na TikToka nagrywa, nie te parkingi powiat. Czasem na YouTube'a głównie. No, ja na TikToku widziałam chyba. Ktoś pana na tym na TikToku sobie brał na profil. No trudno, nie poradzę nic, nie? O. No nie, no. Zawraca, dobrze. Ale gdzie? Na chodnik? Na chodnik, na trawnik. Różnie ludzie jeżdżą. Nie słyszę nic. Nie słyszę. Czy pan, że sobie żarty robię? Słucham? Musi pani głośniej mówić, bo się słabo Zejść? nagrywa się słabo. Pan zejść? Nie mam ochoty. Ale co panu zajmie, to stanie tutaj. A nie wiem, no tak. Pani jest uciążliwa dla wszystkich, no to pomyślałem. Jestem uciążliwa. Dla kogo? Jest pani, proszę pani, to są bardzo złe nawyki. Bardzo złe. Dlaczego jestem uciążliwa? Bo wjechałam pierwszy raz na zebranie do dziecka do Warszawy i nie miałam gdzie zaparkować? Dlatego jestem uciążliwa? Dlatego pani jeździ po chodniku i po trawniku? Na chwilę zaparkowałam i A odjechałam. to nie ma znaczenia. Skąd ma pani te nawyki? Dupy, proszę pana, wie pan? Są proste zasady. Nie jeździ się po trawnikach, po chodnikach. Są duże parkingi. Odjechać. Na mapach Google jest taka litera P. Można znaleźć parking wtedy. Proszę odejść, bo ja sobie wyjadę i znajdę sobie parking. Proszę nie jeździć tutaj, bo mi się to nie podoba. Proszę zejść. Nie. Rozumie pan? Rozumie pani, że tu nie wolno wjeżdżać? O Boże, no. Proszę mi zejść. Rozumie mi pan, co ja pana mówię? Ale nie rozumiała pani na początku, jak pani mówiłem, żeby pani stąd odjechała, że tu nie wolno wjeżdżać. Słyszał pan, że ja wyszłam tylko na chwilę? Nie słyszałem. Nie obchodziło pani nic wtedy. Tak samo mnie w tej chwili też nic nie obchodzi. Dobrze. Bez nam BMW to w ogóle tak nawet cały. Aha, teraz. Przyjedzie policja? Tak. Tak? A co, do jakiego zgłoszenia, że co się stało? Normalnego, że pan staje mi przed samochodem i zagraża życiu. A, dobrze, to szybko powinni być, no. Pan jest normalnie nienormalny. A czemu pan nie krzyczy? Jak to?
Jak to? Na trawniku jeździ pan, nie widzi? No wszędzie nie mogę być się zmaterializować. No, lepiej kobietę zaczepiać. No. A tam nie ma kobiety? Jest też kobieta. No to nie mogę, no. Ja nie mam wpływu na to, kto tutaj wjeżdża samochodem, ale rzeczywiście, Wpływ na to, żeby latać sobie z taśmami, obijać. Dobra, mama, nie debatuj, bo to nie ma sensu. jak to? Przecież nie zrobiłem nic złego z tasiemką. Tasiemka nikomu nie robi krzywdy. Nie, zniszczył pan, mógł zniszczyć cokolwiek przy samochodzie. Nie, bardzo delikatnie owijałem. Droga mama, nie debatuj, bo nie ma sensu. Takim się w życiu idzie. Od internetu już w łeb. Tu trawka, która wyrasta w tydzień i boli. A my ze wsi jesteśmy jakoś normalnie żyjemy. Oj, dobrze, pan ja chyba zebrania dzisiaj nie będę. W ogóle nie przyjeżdżać tu dzisiaj. No. A mówili, za ile będą? No, pani powiedziała, że jest zgłoszenie przyjęte, a za ile będą, to już jest inna kwestia. Od 15 minut do 3 godzin mniej więcej. Może ja pójdę, no to sobie nigdzie nie idziesz. Kazałaś mi wezwać, to teraz też może. Jak samochód zagraża pieszym, to są w 3 godziny, ale jak pieszy zagraża samochodowi, to są bardzo szybko, także powinni być za chwilkę. Ale też myślisz, że pani to samo, czy nie? Ja się tu nie uczę. A bo myślałam, że pani tak samo będzie parkować auto. Sorry, musiałam się sobie zająć. Bo mój brat też się uczy. I w życiu by tak nie zaparkował. Ale przestańmy robić aferę dzisiaj, już nie róbcie szumu. Bo wy jesteście najmądrzejsi na świecie. Pierwszy raz człowiek przyjechał do stolicy i już aktywiści o przyrodę. A trzeba mieć pecha, co? No, na pana na pewno. Nie zapomnę pana do końca życia. Dziękuję. Ja panią zapomnę szybko, bo to mam to codziennie. Ojej, domyślam się, że pan ma tyle wrogów, że po uszy już. Mama, nie kłóć się z nimi. Proszę cię. Tylko ich nakręcasz. Wiem, przecież rozumiem. To nie są pierwsze osoby, które właśnie spróbowały. No właśnie, Nie słyszę. widzi pan? Musi pan podejść. Chyba, że się pan wstydzi. Wstydzi się pan, rozumiem. Ile stanie, a już ma ludzi takich gościu. Spokojnie, i tak tego wrzucić nigdzie nie mogą. No nie. Będą panie mogły zobaczyć wszystko na kanale YouTube Konfitura. Chociaż popularny. Wiadomo, z czego zarabia. O. O. No, takie ładne tasiemki znalazłem. Pan to tak... No, tak na pamiątkę. No, my policję wezwaliśmy. My wezwaliśmy Dlaczego? policję, bo to jest sporo. To są aktywiści. No, pomyślałem, że jak pani tak tu wjeżdża i czuje, że to jest okej, to ja... Nie czuję, że to jest okej. Po prostu się śpieszyłam na zebranie. No wiem, ja miałem w plecaku dużo tasiemki, pomyślałem, że też muszę się jej szybko pozbyć. I tak sobie owinąłem. Pani nawet nie wyjedzie. Mogę tą tasiemkę sobie teraz zwinąć i ją wyrzucić? No pewnie, tu jest kosz, bardzo ładnie, można sobie odwinąć i... Bo pan mi przed samochodem staje. Tak, no ta pani jest już uziemiona. Nie wiem, czy panią też wypuszczę, czy nie, no nie wiem, no to są szachy takie. Ewentualnie będzie mogła mnie pani próbować rozjechać, to jakby mam w tym też już doświadczenie spore. No, Pan na YouTube. wie pani, że są ludzie, którzy próbują rozjechać mnie dlatego, że stoję na chodniku za samochodem na przykład? My takich głupot nie oglądamy. No tak, ja bym bo to jest spore. No i ja chciałam wyjechać, a ten pan stoi przed samochodem, no to co, mam go rozjechać? To jest w ogóle... Ja już prędzej zapłacę mandat za zaparkowanie w miejscu. Ale ja mandat sobie zapłacę, mi nie jest szkoda, ale ten pan jest chory psychicznie. Ja wolę zapłacić wszystko, nie takie może... Może pani do tyłu pojechać, no nie dogoni, pewnie pani nie dogonię we wszystkie strony, no ja jestem jeden sam. Bo ja już na zabaw zaraz przestanę. No, A, wiesz co? Nieważne. O, proszę za ten mandat, kartą sobie jeszcze. 25 zł. Mam ciebie pytanie, czemu pan tego samochodu nie odwrócił? Nie, był. pani już odwinęła tasiemkę. No nie miałem tyle tasiemki, wie pani?
No to pan wyjdzie z tego śmietnika. Nie, no już nie będę takich odpadów wyjmował. Ręce sobie pobrudzę. No więcej nas będzie, no proszę pana. Nie, tak jest już okej. No. Tak jest okej. Akurat ja w środku musiałam, tak? To można odwinąć, to jest tylko owinięte. Może pani sobie to odwinąć i może sobie pani podjechać pewnie nawet. No. No chyba, że chce pani czekać z tymi paniami na policję. A nie, bo to była ogólna wywiadówka i teraz są o 18 jeszcze kolejne takie w mniejszych grupach. Właśnie. A. No, chodziłem do szkoły kiedyś. I dzieci mam nawet w szkole, no. Ja teraz czekam. A to spokojnie, to nie ma... To ja nie będę tutaj stał. Czasu na policję jeszcze teraz czekać. Nie, no ja nie będę przecież tutaj do nocy stał. Droczę się z ludźmi jeżdżącymi po trawnikach i chodnikach, potem idę do domu i śpię spokojnie. Ja stanęłam w takim miejscu zapiaszczonym. proszę Tak, pana. złamała pani krzaczek nawet. Tam taki jeden. Nic nie jest przeciwko, Ta- bo ja tam patrzę. Tam jakąś gałązkę pani rozjechała. No nie wiem, no. Porysował ewentualnie samochód. No. No nieładnie, no bardzo nieładnie. To zły przykład. Zły przykład. Tak, przyznaję. Szkoda, że nie przyjdą. O, tu jest straż miejska, ale to spokojnie, oni nie podejmują interwencji. Dzień dobry. Chcecie podjąć interwencję? Nie, chyba nie słyszę. Jadą dalej. Chcecie podjąć interwencję? Tak. Ale myślę, że generalnie... Miłego. Myślę, że oni chcą. Nie, chyba. Nikomu się nie chce. No niestety, no dlatego O, chyba to tutaj. nie, niemożliwe. To jest za szybkie aut. Niemożliwe to jest. O. Straż miejską, nie? O. Będę. Dziękuję. Proszę pana. Mówił pan, że mogę wyjechać, tak? Że może pani próbować, no. Że może się pani uda. Wyjechać i przyparkować samochód. Gdzie pani by chciała? Nie, no to szukam miejsca gdzieś dalej. Tak? No dobrze. No to musi pani, nie wiem jak, no, po chodniku nie można jeździć, nie? Wie Nie- pan, no nie przetrumnę, nie przelecę. Nie? A nie chce pani na policję zaczekać? No nie bardzo. Może zaraz będzie. Warto poczekać moim zdaniem. Moim zdaniem nie. No moim zdaniem warto. Wydaje mi się, że skoro już byłem taki bezwzględny dla tamtej pani, no to dla pani też uczciwie by było, żebym był taki sam bezwzględny. No niestety. Uprzedzałem, że to jest nieładne zachowanie. Uprzedzałem. Może... Nie da mi pan wyjechać. No nie, na razie po prostu stoję na sobie na chodniku. Jeżeli mogę wyjechać, to musicie pan przesuwać. No tak, ale tu się czuję bardzo dobrze na razie. To jest bardzo dobre miejsce do stania. To jest bardzo dobre. Nie, tam jest krzywo, z górki. Boję się, że się przewrócę. Paliwo jest drogie, lepiej oszczędzać paliwo. Zaraz wywiadówka, to już się nie opłaca nigdzie jeździć zresztą. Pójdziemy, ale chcemy stąd pojechać. Czemu panie nie pójdą na wywiadówkę? Nie, po prostu pan nas wypuści stąd. Dlaczego? Dlatego. Nie, Dlaczego pan nas nie wypuści? ale ja pani nie trzymam. To jakby... Pan zejdzie, bo To jest chcemy kwestia wyjechać. perspektywy. No ja tylko stoję sobie na chodniku, a panie znajdują się w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Bo chcemy sobie stąd wyjechać, tak? No rozumiem, no. Zaparkowaliśmy, nie
Chcemy wyjechać i się przeszukać. No tak, ale z drugiej strony jak tamte panie wezwały policję, no to będzie super, jak panie też poniosą konsekwencje swojego zachowania. Ja jestem jakby osobą. No tak, Że panie wezwały, no to znaczy, że ja wezwałem. no ale to warto skorzystać z okazji moim zdaniem. Ale sobie nie życzę rozmowy z policją. Najlepiej unikać tej rozmowy z policją, jeżdżąc zgodnie z przepisami, no. No właśnie, chciałam pana posłuchać i się przeparkować. Dobrze, ale to może za chwilę, no. Zmieniłem zdanie. Najpierw pan mówi tak, że można wyjechać, przeparkować. Później pan mówi nie. I teraz nie wiem, czy mam iść do dziecka na zebranie, czy Pani idzie na to zebranie, no. co i założą mi blokadę i jak Jaką blokadę? Policja nie zakłada żadnych blokad. Przejeżdżała Straż Miejska, oni nawet nie mają czasu, a linie są zajęte. Ja nigdzie nie dzwoniłem. Już pani tak się nie stresuje. Przecież jakby pani się naprawdę miała czego obawiać, to by pani nigdy tu nie wjechała, bo by pani wiedziała, że dostanie pani blokadę. A w Polsce to tak działa, że wie pani, no. Powiedziała na zebranie, no co? Mam jeszcze na kopertę, zgłoszenie. Jak pani da mi swój numer, to ja do pani zadzwonię, jak już policja przyjedzie. Ja tu poczekam. Albo jak pani powie, która klasa, to powiem funkcjonariuszom, do której klasy mają podejść. Wie pan co, już się pan nie poniża bardzo. To naprawdę jest przyjemne. W ogóle czekamy, cały czas aż się skończą zebrania, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tu pani zostawiła otwarty samochód. Nie ma okna zasuniętego. To tak nieciekawie. Dzisiaj zapowiada i deszczyk troszkę. Co? Udało się panu kogoś przekonać? Tak, do zaczekania na policję udało mi się. Już dwie panie. Tyle lat przyjeżdżam na zebranie i pan pierwszy raz Tak? nagle się zrobił. A wie pani, że tam tu jest dookoła mnóstwo miejsc tu jest wolnych. Mnóstwo. I są. Może Przy- teraz. Były, jak jechałem tu przy Shellu, przy stawkach. Policja nie zwraca uwagi. Niemożliwe. Tylko pan. Tak? Policja nic? Policja wie, że tutaj się wjeżdża? Aha, Gdzie się wjeżdża? no tu. Wie pani co? Wyjadę jakoś, bo pani na zebranie idzie. Nie idę na zebranie. Ja czekam na policję, by wezwała, bo ten pan mi nie pozwala odjechać. No niestety. Ten pan pani nie pozwala odjechać? Da pani spokój. No pani tu też chciała wyjechać, też stanu. No nie da się, no. Jak pieszy stoi na chodniku, to nie da się wyjechać, no. W niektóre Stoi strony. na chodniku. No teraz Stoi nie. na chodniku. Teraz się przechadzam po prostu, tak jak i pani. Nie wiem, ja mogę pani cofnąć samochodem, bo i tak muszę czekać, ale czy pani wyjedzie, to jest... Nie wiem. Spokój. A czemu pan nie chce tej pani wypisać? No bo muszę mandacik zapłacić, bo Pani- rodzinę zniszczę. Pani była bardzo niemiła i Tu nie mówi, że nie była mnie miła. Ja nie podoba mi się jeżdżenie po trawnikach i po chodnikach po prostu. No. Jak ładnie pani pojechała. Dobry.
prosiłam o interwencję. To pan mnie po pierwsze nie zabiera. Jechałam, bo wszystkie samochody stały tak tylko po prostu pani stoi pod samochód, po prostu ja ten mandat przyjmę, ale nie życzę sobie No i co jeżeli tak, no wykroczenie tak najbardziej, no tutaj pani nie powinna parkować. Jeżeli chodzi o nagrywanie, no myślę, że pan może sobie nagrywać, pan nie może publikować pani wizerunku. Ale powiedział, że wypublikuje na YouTubie, Nie więc może publikować pani wizerunku bez pani zgody. Jeżeli ten pan opublikuje pani wizerunek, no to pani wtedy zakłada sprawę sądową, no i sąd wtedy rozstrzyga, kto miał rację. Dobrze. dowód dać. Tak, które to jest pani auto? Honda. Okej. Rozumiem, że o to pan chodzi, tak? Że tutaj... Ja zwróciłem tej pani wcześniej uwagę, że bardzo nieładnie zrobiła tu wjeżdżając. Pani mnie zupełnie zignorowała, powiedziała, że tam się śpieszy do szkoły. I no i pani chciała wyjechać, ja stałem tutaj na chodniku, nic więcej nie robiłem. No pani, umówmy się, ja jestem jeden, pani ma tu mnóstwo miejsca, pani się po prostu zdecydowała, że skoro ja sobie tu stoję, to ona zadzwoni po policję. Nie jechała do tyłu, nie jechała w poprzek, ja za nią nie biegałem, więc jakby no to była pani decyzja, że ona chciała tutaj państwa wezwać. No. Rozumiem. Jeżeli chodzi o nagrywanie wizerunek, to tak samo. Wiadomo. Wyrażamy zgodę na publikację Oczywiście. wizerunku. Aczkolwiek jeżeli dobrze pana rozpoznaje, to pan chyba bluruje zawsze. Oczywiście. Pan jest youtuberem, tak? Tak. Pan mi już nie będzie utrudniał wyjechania stąd? Zgodnie pani rozliczono na wykroczenie, nie? Czyli może się pan już odsunąć od mojego. Ja w żaden sposób pani nie utrudniam wyjazdu, proszę pani. Nie, proszę pani. Stanie na chodniczku to nie jest żadne utrudnianie wyjazdu. Ma pani mnóstwo miejsca z tyłu, mogła pani pojechać do tyłu. No niestety, jazda na tym chodniku jest bardzo drogą jazdą. To jest za to mandat tak. Ale tu niestety są z tych no a jak pani to sobie stanie? Którędy pani się wystąpi? Tak, to jest 1500 punktów karnych i ale nie zobaczyłam. ale no to jakby pani zagrażała życiu, to by to jeszcze w ogóle w drugą stronę szło. Także takowy mandat niestety na panią muszę dzisiaj nałożyć. Pytanie, czy pani przyjmuje ten mandat? Również ma pani prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Wobec tego skierujemy sprawę do sądu. I sąd się wtedy wypowie na temat mandatu. Przyjmuje pani? Dobra. To jakbym panią tutaj prosił, albo wniosę na adres. Panowie powiedzieli, że zabezpieczą, żeby pani bezpiecznie mogła wyjechać i dopiero będzie mogła wyjechać. No kurde. Jest podpisywany mandacik. Dziękuję za profesjonalną interwencję. No jeszcze interwencji można powiedzieć połowę, no bo jeszcze trzeba będzie wyzwania powystawiać. Tak? Będziecie coś z tym robić? Zaczęliśmy, to by pasowało skończyć. No nie, no to pochwała pójdzie, proszę pana. Oczywiście, nie ma żadnego problemu z mojej strony. Dziękuję. Zobaczcie, funkcjonariusze, tak jak obiecali. Dokumentacja zdjęciowa i będą wezwania dla wszystkich parkujących na zieleni miejskiej. Fantastycznie, dziękuję bardzo. Skodziarz ma wyzwanie tutaj. Nie będę zaglądał, ale jest. No tak wygląda wyzwanie. Jest wszystko ładnie wypełnione. Tutaj trzeba się będzie stawić.
I to jest Mazda. Zaraz to ładnie schowam za wycieraczkę też. Albo nie, wezwanie dla Mazdy, to żeby nie zgubili. O, to tutaj. No i ta Skodzinka. Proszę ja Ciebie, pierwsza co tutaj zapoczątkowała tę serię parkowania, też ma wezwanko elegancko. Posprzątamy tą tasiemkę, bo nie wierzę w to, że ci ludzie to będą potem sprzątać. O. Będzie ładnie posprzątane. Ile służby? Tutaj. Dobra, tyle wystarczy. I cyk. Posprzątane. Dobra robota. Dzięki. Ale Dobrą robotę. nie zawsze Dziękuję. Interwencję przeprowadzasz? No a jak? Elegancko. Których teraz ścigasz? Tych? Pani sama na siebie policję wezwała. No i elegancko. No i dobra, przynajmniej zapamiętam no dłużej. Dobra, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Spoko. Dobra. to czekaj. Dobra. Pamiętacie moją polemikę z ministrem Dariuszem Klimczakiem o parkowaniu i jeździe po chodniku? Nie ma pobłażania dla tych, którzy w niewłaściwy sposób parkują. Przypomnijmy, minister w Radiu Z przekonywał, że policja reaguje, że kary są wysokie i że nie ma pobłażania. Jeden z widzów, dziękuję mu za to, zapytał ministerstwo, skąd macie te dane? No i mamy odpowiedź. Minister w radiu mówił z przekonaniem, że służby skutecznie egzekwują przepisy. Tymczasem Departament Dróg Publicznych oficjalnie przyznaje, nie dysponujemy żadnymi analizami, dokumentami, ani notatkami, które potwierdzałyby to skuteczne egzekwowanie. Mało tego, ministerstwo nawet nie monitoruje, czy zakaz jazdy wzdłuż pochodników jest przestrzegany. Panie ministrze, na jakiej podstawie pan to mówi, skoro pana własny resort nie ma na ten temat ani jednej kartki papieru? Padło pytanie o słynne 1,5 metra dla pieszych. Odpowiedź: resort nie posiada analiz dotyczących przestrzegania tego limitu, ani danych o liczbie interwencji. No, gdy robi się gorąco, Ministerstwo Infrastruktury stosuje klasyczną psychologię. To sprawa MSWiA, bo to oni nadzorują policję. No ale kiedy trzeba było błysnąć w radiu, minister nie miał problemu, żeby wypowiadać się za wszystkie służby świata. Najciekawsze jest jednak podejście do kar. Minister uważa, że 1500 zł mandatu za jazdę po chodniku załatwia sprawę. Przypominam, średni mandat za parkowanie w naszym kraju to 149 zł. A za jazdę wzdłuż po chodniku, za które teoretycznie grozi 1500, policja poucza w 95% przypadków. Czy resort planuje zmiany w taryfikatorze, o które pytał Bogdan Rywanowski? Nie, nie planuje żadnych prac legislacyjnych w tym zakresie. Podsumujmy. Minister w radiu uprawia publicystykę opartą o tym, co widzi z okna samochodu w Warszawie i Rawie Mazowieckiej. Oficjalne dokumenty mówią natomiast zupełnie co innego. Resort Infrastruktury nie wie, jak wygląda egzekucja przepisów, nie bada tego i nie zamierza zmieniać systemu mandatowego, który od 20 lat jest fikcją. Panie ministrze, parkowanie nielegalne to w Polsce najtańszy abonament, a pana optymizm wynika z niewiedzy.